Witam cały mój kryptogang. Co zobaczycie dzisiaj? Dużo nowych wiadomości. Zaczynamy! James Howells, specjalista informatyk, stał się w ostatnich latach postacią znaną w świecie kryptowalut z powodu zaskakującego zdarzenia, które miało miejsce w roku 2010. Przypadkowo wyrzucił on dysk twardy, na którym znajdowało się 7,5 tysiąca bitcoinów, co na dzień dzisiejszy jest warte około 780 milionów dolarów. To tragiczne wydarzenie, które dla wielu z nas wydaje się absurdalne, stało się dla Howellsa przedmiotem walki prawnej mającej na celu odzyskanie utraconego mienia. Howells zwrócił się do sądu z prośbą o zgodę na przeszukanie wysypiska śmieci, na którym spoczywa jego stary komputer. Jego wniosek został jednak oddalony w pierwszej instancji. Orzeczenie to oznacza, że nadzieje na odzyskanie BTC poprzez przeszukań wysypiska są coraz bardziej iluzoryczne. James wielokrotnie podkreślał, że jest zdeterminowany w swojej walce o odzyskanie inwestycji i wyraził gotowość na dużą inwestycję, byle tylko móc odnaleźć zaginiony dysk. Wcześniej informował, że jego konsorcjum jest gotowe przeznaczyć nawet 13 milionów dolarów na poszukiwania, co mogłoby potrwać do 36 miesięcy. Warto również zaznaczyć, że sytuacja ta przyciągnęła uwagę mediów i społeczności kryptowalutowej, stając się symbolem nieprzewidywalności inwestycji w kryptowaluty. Pomimo olbrzymiej wartości skradzionych BTC, proces odzyskiwania jest skomplikowany i obarczony licznymi przeszkodami prawno-administracyjnymi. Howells zwraca uwagę, że zanim jego dysk trafił na wysypisko, został on przetrzymany przez lokalne władze, co może skomplikować cały proces prawny odzyskania mienia. Ostatnie wydarzenia często stają się inspiracją dla innych inwestorów w zakresie ostrożności i bezpieczeństwa przechowywania kryptowalut. Historia ta uświadamia, jak nieprzewidywalny może być świat kryptowalut oraz jakie ryzyko wiąże się z niewłaściwym zarządzaniem cyfrowym majątkiem. Pomimo trudności, James kontynuuje walkę o swoje zainwestowane w bitcoina pieniądze, próbując przekonać sądy i władze do udostępnienia możliwości ich poszukiwań. Ciężki temat, współczucia i życzymy pozytywnego zakończenia tej historii. A teraz bardzo duże podziękowania dla Was za wszystkie łapki, subskrypcje oraz w szczególności komentarze. Wszystkie reakcje sprawiają, że algorytm pcha film do góry. Dane gospodarcze z USA, które spłynęły ostatnio, wskazują na to, że może to być początek alt sezonu. Analizując sytuację na rynku kryptowalut, wiele wskaźników sugeruje, że inwestorzy powoli zaczynają przenosić kapitał z BTC w stronę altów. Czy to początek alt sezonu? Według aktualnych raportów, dominacja BTC w rynku kryptowalut spadła do 60%. Jest to artykuł z 13 lutego, co jest znaczącym wskaźnikiem mogącym sygnalizować zbliżającego się alt sezonu. W przeszłości obserwowano powiązania między spadkiem dominacji BTC, a wzrostem zainteresowania altcoinami. W przypadku, gdy dominacja BTC osiągnie poziom poniżej 57%, sezon uznaje się za oficjalnie rozpoczęty. Analiza trendów rynkowych pokazuje, że aktualne zmiany w zachowaniu inwestorów oraz ich reakcje na świeże dane mogą prowadzić do wzrostów. Niektóre wskaźniki oraz analizy techniczne sugerują, że inwestorzy mogą być gotowi na większe inwestycje w altcoinów, co może zapoczątkować intensywny okres wzrostu ich wartości. Gorące tematy na stronie bitcoin.pl. W ostatnich dniach pojawia się kilka kluczowych tematów, które przyciągają uwagę społeczności kryptowalutowej. Analizy rynku, nieustanne śledzenie zmian w dominacji BTC oraz zestawienia z altami, które mogą skorzystać na obecnej sytuacji rynkowej. Prognozy dotyczące alt sezonu. Wiele artykułów koncentruje się na prognozach związanych z nadchodzącym alt sezonem oraz wpływem, jaki może on mieć na rynek. Możliwe inwestycje. Użytkownicy poszukują informacji na temat konkretnych altów, które mogą zyskać na wartości w nadchodzących miesiącach. Zmienność i ryzyko. Dyskusje na temat zmienności cen kryptowalut oraz związanych z tym ryzyk dla inwestorów. Decydując się na inwestycje w kryptowaluty, warto śledzić te zmiany i tendencje rynkowe, które mogą wpływać na strategię inwestycyjną. Analiza danych. Podsumowując dostępne dane, można zauważyć, że rynek kryptowalut wkracza w fazę, gdzie inwestorzy są bardziej skłonni do poszukiwania możliwości w altach. Świeże dane gospodarcze oraz obawy dotyczące wzrostu dominacji BTC stają się kluczowymi informacjami, które mogą wpłynąć na dalszy rozwój sytuacji. Warto również pamiętać, że na rynku kryptowalut dużą rolę odgrywają emocje i nastroje inwestorów. Dlatego, obserwując aktualne zmiany, można dochodzić do wniosków,
że alt sezon ma szansę na rozpoczęcie, jednak należy także pamiętać o potencjalnych zagrożeniach związanych z tym dynamicznym rynkiem. Podsumowując, choć obecne dane są obiecujące, rozwój sytuacji na rynku kryptowalut wymaga dalszego monitorowania oraz reagowania na zmieniające się warunki. A teraz horoskopy, które altcoiny można zainwestować w tym roku. Sztuczna inteligencja, czyli ja, przeanalizowałem ostatnie 10 artykułów na temat altów i teraz widzicie moje typy. Oczywiście zaznaczam od razu, że nie jest to porada inwestycyjna, tylko podsumowanie różnych artykułów na ten temat. Zaczynamy! W tym roku wiele altcoinów wykazuje potencjał na znaczący wzrost. Eksperci podkreślają kilka projektów, które mogą przynieść inwestorom zyski. Oto niektóre z nich. Pierwszy to Salexy. Salexy to projekt, który znajduje się na czołowej liście altcoinów, które mogą zyskać na wartości w tym roku. Jest to innowacyjna platforma oparta na technologii blockchain, przewidująca dynamiczny rozwój oraz rosnące zainteresowanie ze strony inwestorów. Warto śledzić ten projekt, szczególnie w kontekście nadchodzących aktualizacji i partnerstw. Drugi to Mind of Pepe. To kolejny alt, który jest wskazywany jako mający wysoki potencjał na wzrost. Jego unikalna koncepcja i zaangażowanie społeczności mogą przyciągnąć nowych użytkowników i inwestorów, co z kolei wpływa na możliwości wzrostu wartości tej kryptowaluty. Kaspa, według niektórych prognoz, może przekształcić inwestycje w wysokości $900 w nawet ponad $1 000 000 w tym roku. Jest to projekt, który zyskuje popularność ze względu na innowacyjne podejście do technologii blockchain i zastosowań w realnym świecie. ProPchain jest projektem w obszarze inwestycji nieruchomości, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Może on zyskać na znaczeniu, zwłaszcza w kontekście rosnącej popularności tokenizacji nieruchomości, co może przyczynić się do znacznego wzrostu wartości tego altcoina. Piąty to Minotaurus. Minotaurus wyróżnia się na tle innych altcoinów dzięki unikalnym zastosowaniom, które mogą przyciągnąć uwagę inwestorów. W oczekiwaniu na dalszy rozwój oraz marketing, może on okazać się wartościową inwestycją w 2025 roku. Podsumowanie. Wybór altcoinów inwestycyjnych na ten rok powinien być starannie przemyślany. Sugerowane projekty, takie jak wyżej wymienione, mają potencjał na znaczący wzrost. Zważywszy na ich innowacyjność i rosnącą popularność w społeczności kryptowalutowej, warto obserwować ich rozwój i dokonywać inwestycji zgodnie z najnowszymi analizami rynku. Dogecoin ETF i spekulacje rynkowe. Możliwość powstania ETF Dogecoina wywołuje wzrost emocji wśród inwestorów. Giełda Archipelago złożyła formularz, aby umieścić na liście spod Dogecoin ETF firmy Grayscale. Analitycy Bloomberga, James Seyfarth przewidują, że amerykański regulator może wkrótce zatwierdzić zgłoszenia ETF dla XRP i DOG. Seyfarth ocenia szanse na zatwierdzenie Dogecoin ETF na 75%, co po nadzieję na wzrost cen. Trader Tarbigrade na platformie X wskazał, że DOG może osiągnąć wartość $4, opierając się na wskaźniku Price Momentum Oscillator. Wzrosty te mogą być napędzane przez pozytywne nastroje na rynku. Analityk Kryptotony zauważył, że jeśli DOG przebije poziom wsparcia 35 centów, może to prowadzić do nowych rekordów. Inwestorzy są zaintrygowani potencjalnymi zmianami w regulacjach dotyczących kryptowalut. Wzrost zainteresowania ETF może przyciągnąć nowych kupujących. Dogecoin, jako jedna z popularniejszych kryptowalut, zyskuje na znaczeniu w kontekście spekulacji. W miarę jak rynek się rozwija, analitycy będą uważnie obserwować jego dynamikę. Perspektywy dla Dogecoina wydają się obiecujące, a entuzjazm inwestorów rośnie. Warto śledzić rozwój sytuacji na rynku kryptowalut, zwłaszcza w kontekście nadchodzących decyzji regulatorów. Także obserwujemy i patrzymy, co się stanie. W obliczu spadków na rynku kryptowalut, wieloryby wykazują aktywność w zakupie konkretnych coinów, w tym XRP oraz Dogecoin. W ciągu tego miesiąca wieloryby nabyły około 520 milionów XRP. Zakupy te pochodziły od posiadaczy trzymających od 100 milionów do 1 miliarda XRP, a wartość tych transakcji wynosiła ponad $1 miliard. Ta akumulacja ma miejsce w kontekście spadających cen rynkowych, co sugeruje, że duzi inwestorzy mogą postrzegać obecne ceny jako atrakcyjne do zakupu. Ponadto, wieloryby kupiły także 100 milionów Dogecoin. Takie ruchy są dowodem na to,
że duzi inwestorzy wykorzystują momenty spadków na rynku do zwiększenia swojej pozycji, dążąc do maksymalizacji przyszłych zysków, gdy ceny kryptowalut powrócą na wyższe poziomy. Podsumowując, wieloryby inwestują w XRP i Dogecoin w czasie, gdy rynek obserwuje spadki, co może być interpretowane jako strategia długoterminowej akumulacji aktywów w celu przyszłych korzyści. Jakie strategie mają wieloryby? Wieloryby na rynku kryptowalut, czyli osoby lub instytucje posiadające znaczne ilości kryptowalut, stosują różnorodne strategie zakupowe, które mają na celu maksymalizację zysków oraz minimalizację ryzyka. Oto niektóre z najczęściej stosowanych strategii. Akumulacja podczas spadków. Jedną z głównych strategii jest akumulacja aktywów w czasie, gdy ceny kryptowalut spadają. Wieloryby wykorzystują te momenty, aby zwiększyć swoje portfolio po niższych cenach. Przykładem może być niedawna działalność wielorybów, które nabyły ogromne ilości XRP oraz Dogecoin, co sugeruje, że postrzegają obecne ceny jako atrakcyjne do zakupu. Strategia kosztu uśrednionego. Wieloryby stosują również strategię uśredniania kosztów, polegającą na regularnym inwestowaniu stałej kwoty pieniędzy w kryptowaluty niezależnie od cen rynkowych. Taka metoda pozwala na uniknięcie ryzyka związanego z nieodpowiednim wyborem momentu zakupu i może przynieść korzyści w dłuższym okresie. Szybka reakcja na zmiany rynkowe. Wieloryby są również w stanie szybko reagować na zmiany rynkowe. Ich duża wielkość transakcji oraz zdolność do analizy danych finansowych pozwalają im na wyciąganie wniosków z krótkoterminowych trendów rynkowych. Takie działania często obejmują sprzedaż aktywów w momencie wzrostu ich wartości oraz zakup w dołkach cenowych. Dywersyfikacja portfela. Wieloryby często dywersyfikują swoje portfele, inwestując nie tylko w popularne kryptowaluty jak BTC czy ETH, ale także w mniej znane altcoiny. Taka strategia minimalizuje ryzyko strat związanych z nagłymi spadkami wartości konkretnego aktywa. Niedawno raportowane zakupy przez wieloryby obejmowały również Pepe, co wskazuje na ich skłonność do inwestowania w różne projekty. Wykorzystanie danych blockchain. Wieloryby korzystają z dostępnych danych blockchainowych do monitorowania aktywności na rynku, co pozwala na lepsze decyzje zakupowe. Poprzez analizę transakcji oraz saldo portfeli innych użytkowników mogą dostrzegać trendy oraz przewidywać ruchy rynkowe, co wpływa na ich własne decyzje inwestycyjne. Te strategie zakupowe stosowane przez wieloryby przyczyniają się do kształtowania rynku kryptowalut oraz wpływają na jego dynamikę. Ich działania mogą znacząco wpływać na ceny aktywów, zwłaszcza w okresach wysokiej zmienności. Na koniec ostatni temat, czyli analiza ostatniego cyklu i jak on się zakończył. Jedziemy z tematem. Takie oto podsumowanie znalazłem na stronie Binance. Według ostatniego cyklu BTC w maju 2020 był halving. W następnym roku 2021 w listopadzie cena BTC osiągnęła swój szczyt. Ale już w roku 2022 Bitcoin spadł poniżej $16 000, a altcoiny takie jak Solana spadły do $8, tracąc około 90%. Także powinniśmy przygotować się na to, że w tym roku Bitcoin może osiągnąć nowy szczyt w okolicach listopada, a w następnym roku może osiągnąć bardzo duże spadki. Dla tych, co znają się na cyklach, oznacza to tylko tyle, że będzie można wtedy za bardzo dobrą cenę dokupić więcej krypto. Dziękuję bardzo i do następnego. Subskrybując mój kanał, otrzymasz powiadomienie lub wyskoczę Tobie na głównej. Filmy wpadają w godzinach rannych, także można posłuchać sobie w samochodzie w drodze do pracy lub na przerwie. Widzimy się w następnym tygodniu.